Płacę za ten kanał z własnej kieszeni. To naprawdę drogie hobby, jakby to wszystko podsumował. Ale jest też tu jedna zaleta. Nikomu nic nie jestem winien. Teoretycznie YouTube to platforma, na której możesz mówić co chcesz. I technicznie masz rację. Możesz. Problem pojawia się, gdy z biegiem czasu zaczynasz współpracować z markami. Na początku wygląda to naprawdę kusząco. Ktoś, wiadomo, wysyła ci wiadomość, chce ci coś przysłać, docenia to, co robisz i tak sobie myślisz, hej, ktoś mnie w końcu zauważył. Tylko że to myślenie jest często błędem, bo tak w praktyce ktoś zobaczył w tobie potencjał, ale taki potencjał, który może właśnie wykorzystać po swojej stronie. Dosłownie może im chodzić o przekierowanie uwagi twojej widowni na ich produkt. Często gęsto za darmo, bo finalnie, co ci zostanie? Moja pierwsza współpraca wyglądała dosłownie w ten sposób. Dostałem sprzęt do testu, nagrałem odpowiedni materiał, odesłałem ten cały sprzęt do producenta i zgadnijcie co? Nagroda za to był rabat na zakup tego konkretnego sprzętu, który odesłałem. Czyli dosłownie wykonałem pracę, następnie za tą pracę ja sam zapłaciłem. Można tutaj powiedzieć, że tak podwójnie przegrałem. A co gorsza, wtedy jeszcze myślałem, że to jest taki normalny deal, taki układ. I nie chcę, żebyście mnie tu zrozumieli źle. Sam tak robiłem bardzo często i często nieświadomie. I nie odbierajcie tego jako narzekanie. To jest retrospekcja moja. Ale tu też jest coś gorszego niż ta praca właśnie za darmo. Bo jeśli sam produkt, który ci wysłali, nie dowozi, powiesz o tym prawdę, widownia się cieszy, ty się cieszysz, bo jesteś rzetelny, uczciwy i wykonałeś uczciwą pracę. To jest trochę złudne, bo taki materiał ma też takie konsekwencje negatywne, których na początku nie widzisz, możesz nawet nie odczuć. Bo po takim materiale dany producent, mimo że może być duży bądź mały, nie będzie chciał z tobą już współpracować. Myślę, że wziąłeś to pod uwagę. To jest dość oczywiste, prawda? Ale z drugiej strony sama branża nasza, ta foto i wideo jest dosyć mała. Wszyscy, można powiedzieć, się w jakimś stopniu znają. I jeśli to była na twoje nieszczęście większa marka, która ma w dodatku narzędzia, żeby to rozszerzyć dosłownie na innych, co w praktyce może oznaczać, że taka jedna uczciwa recenzja zamyka ci drzwi, których jeszcze nie zdążyłeś otworzyć. Nie pomyślałeś o nich. Mieliście kiedyś taką współpracę w ogóle? Albo widzieliście ją u kogoś, gdzie coś było nie tak? Gdzie czuliście, że opinia jest trochę powiedziałbym, gładka, jak na dany produkt? Napiszcie w komentarzach, bo serio jestem ciekawy. Z komentarzami walczę do dziś. I nie chodzi mi tu o to, co piszecie, albo co wysyłacie mi w wiadomościach. Chodzi o to, co się dzieje tu, w mojej głowie, gdy czytam to wszystko. Bo niestety u mnie każdy komentarz, jakikolwiek by on nie był, potrafi mi wejść dość mocno na głowę. Ja bardzo często overthinkuję takie rzeczy. Aż za mocno. Niestety taki już mam umysł. I oczywiście jasne, doceniam każde wasze słowo, szczególnie gdy jesteście właśnie zadowoleni z zakupu, z wyboru, gdy piszecie, że coś wam pomogło z moich materiałów, jeśli chodzi o decyzję. To właśnie daje mi takie poczucie, że nie robię tego na darmo. Choć tu też jest taka ciemna strona, bym powiedział. I nie mam tu na myśli wytknięcia błędu w materiale, bo oczywiście sam nie jestem idealny, błędy się zdarzają i to jest normalne. Mówię o czymś innym, bo niestety dla niektórych wytknięcie jakiegoś błędu to jest za mało. Trzeba jeszcze wyśmiać, zwyzywać, podważyć wszystko, co tutaj sobie wymyślicie. To się zdarza dosyć często. I tu możecie od razu zapytać, czemu nie banujesz ich? W zasadzie tak, banuję ich od razu. I technicznie właśnie sobie ten problem rozwiązałeś. Nie, bo u mnie nie jest po problemie. Bo ja, jeśli raz coś przeczytam, to zostaje ze mną. A jeśli jest, powiedzmy, negatywne, to ta myśl właśnie dosyć długo krąży i generalnie mogę powiedzieć, że nie wpływa pozytywnie na nic. I tak próbuję sobie z tym radzić w różne sposoby. Są na to różne sposoby, nie wszystkie działają. Na przykład czytam rzadziej komentarze albo czytam je grupowo, bo jak jest ich kilka,
to bym powiedział, że jest mi łatwiej się z tym uporać. Nawet jak tam gdzieniegdzie wpadnie jakiś negatywny, bo wtedy zamykam jakąś taką paczkę. Gorzej jest, jak wpadnie taki pojedynczy w środku dnia i tylko ja się na nim sfokusuję. I czy to działa? No, już się pewnie domyśliliście. Częściowo. No, nie mogę wam powiedzieć, że mam to opanowane, bo byłbym kolejnym twórcą, który mówi, że komentarze go nie ruszają. I wiem, niektórzy teraz tutaj mogą sobie pomyśleć, że takie rzeczy nie powinny ciebie ruszać, że trzeba mieć twardą skórę. No, a prawda jest taka, ruszają. I to bardzo. W takim wielkim skrócie, bo na przestrzeni kilku lat zrobiłem kilka materiałów, które były mocno nieprzychylne, można tak powiedzieć, dla jakiegoś danego produktu. Bo sam ten produkt, można powiedzieć, że nie działał tak jak powinien, albo jak zakładałem. Funkcjonalność nie spełniała moich oczekiwań i ogólnie jakość jak na produkt premium była po prostu słaba, bym powiedział. Nie mówię tutaj właśnie o czymś, co kosztuje grosze. Mówię o sprzęcie, po którym człowiek ma prawo czegoś oczekiwać. Ja nie dostałem za to pieniędzy, wyraziłem opinię z własnego punktu widzenia, zaznaczyłem, że to tak jakby moje odczucia i wasze mogą być inne i niestety za każdym razem teraz zastanawiam się, czy warto to robić w takiej formie. Często gęsto konsultuję to z innymi i tu mówię wprost. Większość osób, z którymi to konsultuję, mówi wprost. Zostaw to, nie rób sobie problemu. A ja stwierdziłem, że i tak to zrobię na przekór wszystkim. Mówiłem sobie nawet w tamtym momencie, że jeśli ktoś się obrazi, dla mnie to nic nie zmieni, prawda? Nie będę zwyczajnie korzystać z tych konkretnych produktów. No i tu częściowo tak i częściowo nie. Bo tak jak mówiłem wcześniej, niektóre marki mają szersze wpływy niż nam może się wydawać. I takie materiały im się zwyczajnie nie podobają. A jak im się nie podobają, potrafią wywierać presję na osoby z nimi współpracujące. Co w praktyce może oznaczać zamknięcie albo w zasadzie ograniczenie jakiejś współpracy, która była na przykład dla mnie istotna, może nie typowo finansowo, ale umożliwiała mi pewne ruchy, za które normalnie musiałbym na przykład więcej płacić niż jest to konieczne. I tu można powiedzieć, że przy tym temacie robi się też dość cicho, tak ogólnie, bo przy małym takim niszowym kanale jak ten, bo tak uważam, że to jest dosyć mały niszowy kanał, który głównie dokłada do tego z własnej kieszeni, to takim sposobem troszkę zamykają usta. Bo sam nie pociągnę tego w ten sposób. Z materiałów i reklam nie spływa za dużo, więc konkluzja może być prosta. Ale ja nie przestałem robić w zasadzie nic. Tak póki co. Ale przeszło mi to przez myśl nie raz. Same te rozmowy z innymi, ta świadomość, co może się wydarzyć, sprawia, że w zasadzie zastanawiam się dłużej, czy coś zrobić. Czy realizować to w tej formie, może w innej, czy w ogóle to realizować. I to jest niestety taki kolejny element, który nie pomaga w tej całej układance, by to jakoś spiąć w całość. Szczególnie, tak jak wspomniałem, że dokładasz, wykładasz to wszystko z własnej kieszeni. Bo jedna taka, nazwijmy to, uczciwa recenzja i nagle zaczynasz się zastanawiać, zaczynasz liczyć, co możesz zrobić, na co możesz sobie pozwolić, co powiedzieć. YouTube daje złudzenie wolności. I ta wolność jest, powiedzmy, prawdziwa, dopóki nie zaczynasz na przykład współpracować z innymi. Bo współprace kosztują. Nie zawsze kosztują pieniądze. Czasem kosztują coś cenniejszego, na przykład twoją reputację. Bo właśnie ten jeden teoretycznie zły ruch, którego nie przemyślałeś albo nie rozważyłeś na szachownicy kilka kroków do przodu, może kosztować cię dokładnie to, co sobie wymarzyłeś, tam gdzie dążysz. Następnie same komentarze kosztują głowę, czas, spokój. Nikt ci tego nie mówi, gdy zaczynasz, prawda? Również właśnie ta szczerość kosztuje, szczególnie gdy jesteś mały i nie masz zaplecza, które cię ochroni. Ale ja finalnie zdałem sobie sprawę, że jest jedna rzecz, której chyba nikt nie jest w stanie mi zabrać. Szczególnie jeśli płacę właśnie za to wszystko z własnej kieszeni albo chcę płacić, to tak jak wspomniałem, nie jesteś nikomu nic winien.
W takim założeniu możesz mówić prawdę. Nie dlatego, że na przykład ja jestem odważny, czy ty jesteś odważny, tylko dlatego, że nie masz nic do stracenia w sposób, który ktoś mógłby cię zmusić do milczenia. I tak paradoksalnie to jest jakby największa przewaga takiego małego kanału nad dużym, który już dawno podpisał prawdopodobnie zbyt wiele umów.